Witam Was serdecznie. 4 czerwca 2024, przepraszam, 21:18. Dawid Borcuk z kanału Świadomi Traderzy. Pamiętajcie oczywiście na samym wstępie, wszystko co przekazuję w ramach tych naszych spotkań, to ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Przepraszam Was za to trochę spóźnienie w dniu dzisiejszym o 18 minut, ale analiza rynków krypto dzisiaj nas trochę pochłonęła, ale dobra, już mniejsza z tym, przechodzimy do aktualnej sytuacji na rynku. Jeśli chodzi o złoto, zaobserwujcie w jakim kanale się poruszamy, bo powiedzieliśmy sobie na grupie o tym kanale, w dniu chyba bodajże wczorajszym, że potencjalnie jesteśmy w takim delikatnym prospadkowym kanale. Dodatkowo, jeśli sobie zerkniemy z takich niższych interwałów, może sobie przeciągnę wykres troszkę bardziej w prawo, to zwróćcie uwagę, że te wolumeny na razie wciąż przechodzą nam trochę bardziej pod konsolkę, aniżeli pod jakieś większe ruchy. Niemniej, jak się tutaj rozejrzymy, sprawdzimy sobie, gdzie nam wypada równość fal, to zaobserwujemy, że potencjalnie pojawia nam się tutaj szansa, w ramach której zobaczymy korektę, uwaga, korektę pędzącą. Także powtórzymy ten zasięg ostatniej największej korekty, która nam się tutaj wydarzyła, właśnie do tych rejonów, które tutaj teraz zaznaczam, w okolicy 2295,86. Jeszcze dodatkowo, bo to oczywiście zawsze powinniśmy tego typu rzeczy robić, nanieśmy sobie siatkę Fibonacciego na ostatnią naszą falę, która nam się tutaj utworzyła w ramach tej konsolki i zwróćcie uwagę, że tworzy nam się klaster, czyli połączenie się dwóch poziomów, niekoniecznie nałożenie, ale jeden i drugi poziom są po prostu w bliskiej odległości od siebie, czyli 2295, 2290, więc z takiego interwału trochę szerszego, bo to jest oczywiście H4, niemniej wygląda to jak najbardziej technicznie, więc wobec tej sytuacji złoto taki ma scenariusz. Przechodzimy dalej, przechodzimy do ropy. Ropa na razie, uwaga, jednokierunkowo wygląda. Też powiedzieliśmy sobie o tym potencjalnym setupie, który nam tu wychodzi, z racji tego, że zwróćcie uwagę na wolumeny, jak mocno one się tutaj nam utworzyły. Dodatkowo, to co ciekawe, wybijamy teraz 61,8. Zwróćcie uwagę wcześniej na poziom 50, który bardzo często jest respektowany przez ropę. Ile razy był on testowany i finalnie wybity. To, co sobie mówiliśmy na naszej poprzedniej analizie. Jeśli dany poziom jest 3-4-krotnie testowany, nadbijany, bardzo często rynek po prostu wtedy go neguje i wychodzi na kolejne poziomy, kolejne zniesienia Fibonacciego. To, co nam się potencjalnie tutaj tworzy, jest to formacja harmoniczna, co prawda jest to formacja harmoniczna, która nie wygląda tutaj idealnie, z racji tego, że z tak wysokiego interwału, czyli z D1, ta różnica pomiędzy dwoma poziomami jest dosyć spora, dlatego nie będziemy patrzeć na ewentualne potwierdzenia na tym układzie harmonicznym, a jedynie zerkniemy sobie na to, w jaki sposób właśnie się potencjalny punkt D układa dla, stricte można powiedzieć, definicji tych układów harmonicznych wewnętrznych, czyli te dwa mierzenia wewnętrzne, w tym przypadku zarówno 7,86 jak i 8,86 mogą być tutaj rozgrywane. Także uwaga, ale dwa kolejne mierzenia wewnętrzne, czyli jedno i drugie prawdopodobnie tutaj będą na ropie widziane. Jeśli chodzi o USD-PLN, USD-PLN, przyznam szczerze, że takie trochę nam góry do doliny robi. Nie jest to aż taki jednoznaczny setup, który nam się tutaj tworzy i nie podobają mi się, przyznam szczerze, w ramach całej tej korekty do ruchu spadkowego, czyli chodzi nam w tym przypadku o te ruchy wzrostowe, nie podobają mi się wolumeny, które tutaj, zwróćcie uwagę, są w tendencji malejącej. Dodatkowo, jak sobie tutaj zaobserwujemy, potencjalnie również mamy, nawet chciałbym powiedzieć, że mamy formację harmoniczną, ale nie do końca, z racji tego, że punkt C w formacji harmonicznej wybija nam punkt A w tym przypadku o układzie harmonicznym alternatywnym mowy nie będzie, więc pozostawiam tak naprawdę tylko i wyłącznie mierzenia zewnętrzne wzmocnione właśnie mierzeniem ostatniej fali, więc ten klaster, który tutaj teraz zaznaczam, czyli duże FI plus 127,2 zmierzenia szerszej fali będą tutaj kluczowe, więc gdybyśmy tutaj dochodzili i dalej ta tendencja wolumenowa byłaby w takiej malejącej, można powiedzieć, malejącym schemacie na wolumenie popytowym, no to te rejony prawdopodobnie będą dla nas mocną zaporą. Idąc dalej, Euro-PLN. Na Euro-PLN prawdopodobnie będziemy widzieć układy zewnętrzne. Tutaj troszkę inaczej się to układa, aniżeli na dolarze do złotego, a mianowicie tutaj wygląda to dużo bardziej technicznie, tak to pozwolę sobie powiedzieć. A mianowicie tutaj od razu, jak sobie zaobserwujemy, to widać, że mamy rzeczywiście formację harmoniczną zewnętrzną z finałem na ostatnim głębokim mierzeniu wewnętrznym, czyli 161,8. Przepraszam, mierzeniu zewnętrznym 161,8. Także okolice 4,31,75 prawdopodobnie będziemy, którą mamy godzinę? No prawdopodobnie w dniu jutrzejszym testować. Co jeszcze tutaj byśmy mieli? Sprawdźmy sobie. Dołożymy sobie siatkę Fibonacciego jeszcze, właściwie, przepraszam, powinniśmy sobie wziąć na cały nasz impuls spadkowy, bo to jest oczywiście zdecydowanie mocniejsze mierzenie. Właśnie, i teraz widzimy jedną bardzo ważną zależność. Widzimy dwa poziomy z interwału H4 i tutaj powinniśmy wziąć jedną rezerwę. Zawsze jeśli jesteśmy, można powiedzieć, pomiędzy poziomem 50 oraz 61,8 w takiej, właśnie albo bliższej
pozycji względem 61,8 albo właśnie tak mniej więcej w połowie, tak jak nam tu tutaj to wypada, to zawsze jaką tą rezerwę jeszcze bierzemy 61,8. Żeby nie było tak, że rynek podejdzie korpusem świecy, rzeczywiście zatrzyma nam się na dużym FI, ale knotem podejdzie do 61,8. Więc to są takie poziomy, na które warto zwracać uwagę i warto patrzeć, żeby po prostu żeby nie zostać z rynku po prostu wyrzuconym. Jeśli chodzi o Nasdaqa, już sobie sprawdźmy, jak to wygląda. Jeśli chodzi o Nasdaqa, to trochę niebezpieczna sytuacja się dzieje z racji tego, że potencjalnie jesteśmy na układzie harmonicznym wewnętrznym. Jak sobie jeszcze rozłożymy siatkę Fibonacciego i poszukamy tej właśnie tendencji harmonicznej, która nam się tutaj układa, to sobie zaobserwujemy, że te poziomy wewnętrzne będą tutaj prawdopodobnie za chwilkę rozgrywały i może nawet zatrzymywały nam ten ruch wzrostowy, który się aktualnie dzieje. Dodatkowo to, co powinniśmy zrobić, to zmierzymy sobie, no właśnie tak chciałem, zmierzymy sobie potencjalną naszą falę BC, czyli od szczytu do dołka i patrzcie, gdzie ten klaster nam się znajduje. Okolice 18 897 i okolice 18 865. Także to są potencjalne te rejony, które mogą Nasdaqa nam zatrzymać. Idąc dalej, Nadgas. Nadgas na korekcie. Sprawdźmy, gdzie ona może nam sięgnąć, ale tak, też widzimy potencjalny setup korekcyjny, gdzie możemy się za chwilkę zatrzymać, gdzie możemy zobaczyć najbliższe wsparcie. O, tak sobie pozwolę to powiedzieć. Jak sobie zaobserwujemy, gdzie to najbliższe wsparcie może nam się pojawić, to dodatkowo zwróćmy uwagę na ułożenie, w jaki sposób układają nam się te fale tutaj na wykresie. A mianowicie, jak się dobrze przyjrzymy i poznamy setupy na korekcie nieregularnej, to zaobserwujemy, że mamy tutaj układ harmoniczny alternatywny. Już oczywiście pokazuję, jak on wygląda. Mamy punkty X, A, B, następnie jeszcze raz punkt B, punkt C i punkt D. Uwaga na klastrze, czy to jest 1,13 zmierzenia fali X, C i 161,8 zmierzenia fali BC. Także tutaj to rozróżnienie. Trzeba pamiętać, że przy układach harmonicznych alternatywnych troszkę inaczej rozkładamy sobie, znaczy to mierzymy tę naszą falę XC, a nie falę XA. Więc to jest ta ważna różnica, na którą musimy zwracać uwagę. Dobra, S&P. Jak nam się tutaj układa S&P? Też dociągnijmy sobie do tej strony wykresu, ale też bardzo podobnie jak Nasdaq. Może nawet na 4-godzinówkę sobie zróbmy. O właśnie. I sobie przyciągnijmy troszkę wykres. O właśnie. I teraz to będzie dobrze widoczne. Siatka Fibonacciego od szczytu do dołka. Patrzymy znowu, walka tutaj tak samo na 61,8, dokładnie identycznie, tak samo jak przy Nasdaqu. Rozkładamy sobie układ harmoniczny. Punkt B mamy na 61,8, punkt C dowolnie i punkt D na mierzeniach wewnętrznych. Tu dodatkowo, jak się zaobserwujemy, gdybyśmy mieli rzeczywiście tutaj podejście, mamy potencjalną formację odwrócenia trendu, czyli lewe ramię, głowa i prawe ramię. I zwróćcie uwagę, na całym tym ruchu prowzrostowym wolumenów popytowych praktycznie nie ma. Także zgodność tutaj jest. Euro, dolar. Godzinówka. Tak, na euro-dolarze, przepraszam, prawdopodobnie zostaniemy sobie przy godzinówce, bo to jest taki setup trochę lokalny, który nam się tworzy. Niemniej setup bardzo dobry, z racji tego, że bardzo często tego typu połączenie, czyli połączenie wszelkiego rodzaju korekt, czy to jest korekta nieregularna, korekta prosta, czy korekta płaska, właśnie w połączeniu ze zniesieniami Fibonacciego tworzy nam bardzo ciekawe scenariusze. I tutaj też taki scenariusz mamy. Także to najbliższe wsparcie, które widzimy, jest na finiszu korekty prostej właśnie w połączeniu z 61,8. 1,0837. Idziemy dalej do DAX-a. DAX prawdopodobnie dalej jeszcze ma poziomy przed sobą, poziomy spadkowe i to, co się teraz dzieje, prawdopodobnie jest setupem korekcyjnym. I to zwróćcie uwagę, naniesiemy sobie siatkę Fibonacciego od szczytu do dołka. Mamy zaliczoną 50, dokładamy sobie jeszcze siatkę Fibonacciego na ostatnią falę i widzimy potencjalne rozwinięcie na setupie, który będzie setupem z układem harmonicznym, czyli mamy falę X, A, B, następnie punkty B, C oraz D. To są te rejony okolice 7, 8, 6 oraz duże FI. Także potencjalnie na razie może być to maksimum na DAX-ie. Idziemy dalej. Pszenica.
Co się dzieje na pszenicy? Setup na korekcie pędzącej widzę, że... przepraszam, korekta pędząca tu jest wybijana, także bardzo możliwe, że kierujemy się do najbliższego wsparcia w postaci, uwaga, poziomu wynikającego z biegunowości. I ten poziom jak najbardziej tutaj jest. Zwróćcie uwagę, ile razy on wcześniej był tutaj zaliczony. Pierwszy raz, drugi raz po przebiciu staje się dla nas wsparciem, a aktualnie po przebiciu staje się dla nas oporem, przepraszam. Także pełne zrozumienie tego, co się dzieje na tym poziomie, jak najbardziej tutaj następuje. Dodatkowo nanieśmy sobie siatkę Fibonacciego i potencjalnie może to wyglądać w sposób następujący. Aktualnie rozwinięcie właśnie naszej potencjalnej fali A korekcyjnej, następnie może zobaczymy falę B i falę C właśnie do wykończenia na poziomie wewnętrznym, czyli 61,8. Na razie to jest życzeniowe, więc to jest tworząca się formacja, niemniej warto już mieć w głowie zarys tego, jak ona może wyglądać. Font do dolara. Dobra, co się dzieje na funcie do dolara? I tu też zwróćmy uwagę, co się dzieje w tendencji wolumenowej, bo to jest bardzo ważna wskazówka, na którą powinniśmy brać pod uwagę. Czyli tendencja wolumenowa zdecydowanie jest wolumeny popytowe są zdecydowanie w tendencji malejącej. Tak chciałem powiedzieć. Także to wyciskanie tutaj, można powiedzieć, tego szczytu na funcie do dolara prawdopodobnie właśnie nam następuje. Sprawdźmy, gdzie aktualnie się zatrzymaliśmy. Zatrzymujemy się chwilowo na pierwszym mierzeniu zewnętrznym, czyli 113. Niemniej nie mamy tutaj konkretnego układu harmonicznego, alternatywnego, który by nam tutaj wychodził, więc te poziomy finalne na potencjalne zakończenie całego tego ruchu wzrostowego są nieco wyżej, czyli to jest 127,2 oraz 161,8. Więc jeśli będziemy dobijać do jednego i do drugiego, prawdopodobnie te poziomy będą nam właśnie wyznaczać koniec tego ruchu prowzrostowego. Jeśli jeszcze zmierzymy sobie siatką Fibonacciego ostatnią falę, to zwróćcie uwagę, u góry tworzy nam się klaster, czyli dwóch mierzeń, czyli tak zwanych tych dwóch dużych fi, tak? Czyli 2 razy 161,8. Niemniej jak najbardziej, tak jak mówiłem wcześniej, jeden i drugi poziom jest do wzięcia pod uwagę. Jeśli chodzi o Silver. Tak, jeśli chodzi o Silver, też potencjalnie właśnie zaczynamy łamać naszą strukturę trójfalową, bo zaobserwujcie sobie, w jaki sposób wyglądała ta struktura tutaj, tak? Czyli mamy falę A, mamy falę B. Zwróćcie uwagę, jak bardzo ładnie ona została tutaj zaksięgowana. O właśnie, mówię dokładnie o tym dołku tutaj na 29,82. A następnie zwróćcie uwagę, wyłamujemy te tendencje, wyłamujemy ten ostatni dołek, tylko właśnie teraz dochodzimy prawdopodobnie do kluczowego wsparcia, bo te tendencje właśnie, gdzie nadbijamy te nasze ostatnie struktury trójfalowe, one bardzo często się zdarzają i takim najważniejszym retestem tego, czy wytrzymają nam właśnie, można powiedzieć tak, czy wytrzymają nam te schematy, jest właśnie to mierzenie ostatniej fali i to duże FI, które bardzo często pokazuje właśnie nam te zasięgi nadbicia tych formacji trójfalowych. Także uwaga, bo te rejony są właśnie tutaj, czyli okolice 29,08 i zwróćcie uwagę na to, co się dzieje na wolumenach podażowych. One nadal są w dosyć dużej, przeważającej tendencji. Nie widzimy jeszcze dywergencji, niemniej idealnie by było, gdyby ona się zaczęła nam tutaj pojawiać. Wtedy rzeczywiście to zagranie na tym dużym FI miałoby tutaj sens. Chwilowo uwaga na te tak zwane właśnie spadające cienie, które nam się mogą tutaj pojawić. Bitcoina omawialiśmy już na wcześniejszym naszym spotkaniu. Także tyle. Na indeksach układy harmoniczne dokładnie tak. DAX, Leonardo. No, to sam sobie myślę, że odpowiedziałeś, ale bardzo dobrze, Krejt. To się cieszę bardzo, bardzo się cieszę. Mara zerknę? Oczywiście, że tak. Dobra. Szablony ogólny. To sobie powyłączam. Jeszcze, co ja chciałem? Nie, nic więcej nie chciałem. Jeśli chodzi o Mara. Dobra, z 4-godzinówki. Bardzo ważne na Mara jest to, w jaki sposób się aktualnie poruszamy. Patrzcie, mamy pierwszy zasięg korekty. O, tak może to zrobię. Drugi zasięg korekty, nie wybijamy go. Trzeci zasięg korekty, nie wybijamy go, więc dopóki dalej obracamy się w ramach korekty pędzącej, czyli to już można powiedzieć trzecie pojawienie się tego samego zasięgu korekty, jest spora szansa na to, że będziemy widzieć dalsze setupy prowzrostowe. Tylko że, żeby to zobaczyć, musimy wybić 61,8, które aktualnie jest prawdopodobnie przed nami. A, przepraszam, nawet zostało zaliczone i przetestowane. Także patrzcie. Przepraszam. 61,8 dwukrotnie zaliczone. I teraz bardzo ważna będzie liczba testów tego poziomu. I z racji tego, że mamy pierwsze uderzenie, mamy drugie uderzenie tego poziomu i tak jak Wam już mówiłem wcześniej, będzie tutaj bardzo ważna statystyka, a mianowicie jeśli dany poziom jest testowany 3-4-krotnie, bardzo często ten poziom po prostu traci na znaczeniu z racji tego, że rynek finalnie go wybija. Tutaj jeszcze zaobserwujcie sobie, jak lokalna taka linia trendu nam się utworzyła właśnie na tych poziomach Fibonacciego. Czyli mamy tutaj pierwsze uderzenie, mamy tutaj drugie uderzenie, mamy tutaj trzecie uderzenie
przesuwanie i finalnie dalej się obracamy, więc sam moment wybicia tej linii trendu oraz 61,8 będzie już gotowym setupem na wejście w potencjalną falę wzrostową, ale dopóki tak się nie dzieje, no to jeszcze dalsze jest oczekiwanie i ewentualnie, może jeszcze w drugą stronę pokażę setup, ewentualne podejście pod układ harmoniczny wewnętrzny, który dalej może nam się wykonać, a mianowicie dokładnie chodzi o setup taki, czyli mamy falę X, A, B, następnie punkt B, punkt C i uwaga, punkt D na dalszych mierzeniach wewnętrznych, czyli zarówno 7,86 jak i 8,86. Także uwaga, mówię, bo na ten moment setup nie jest jednoznaczny, jest raczej do wyczekania, aniżeli do zagrania na już. WIG20, tak, to WIG20 musimy sobie tutaj zerknąć. A nie analizowałem ostatnio? A może nie analizowałem ostatnio? WIG20. Godzinówka. Co nam się tutaj pojawia? Dobra, sprawdźmy sobie, że... O, właśnie, dobra, mam już to, czego szukałem. Dokładamy sobie siatkę Fibonacciego na naszą falę BC. Zróbmy to troszkę dokładniej, bo zrobiłem to trochę niedokładnie. I nanosimy formację harmoniczną, czyli X, A, punkt B, punkt C i punkt D. Okolicy 2407, 2411. Najprawdopodobniej tutaj właśnie się kierujemy. Także przed nami wypełnienie układu harmonicznego. Uwaga, na wzrosty. Dobra, nie widzę kolejnych propozycji. Dzisiaj się nagadałem trochę. Także dziękuję Wam pięknie za dzień dzisiejszy. Przypominam, w dniu jutrzejszym o godzinie 21 nasze kolejne szkolenie, także jutro będziemy sobie sporo ćwiczyć. Nie wiem, czy jutro, czy w piątek dołożymy sobie jeszcze jeden układ harmoniczny, dosyć ciężki, to od razu zapowiadam, także pamiętajcie proszę o tym, żeby ćwiczyć, więc osoby, które były na szkoleniu, przejrzyjcie sobie jeszcze raz materiał, a szczególnie te części, które słabo Wam się wydają słabo przyswojone i przetrenujcie sobie. Pamiętajcie ćwiczyć przede wszystkim na koncie demo, nie na żywych, realnych pieniądzach, tylko właśnie na koncie demo. Po to, że to są właśnie momenty, te konta demo są po to, żeby właśnie ćwiczyć, żeby się edukować, tak? Żeby pamiętać, że na rynku zawsze chodzi o to, żeby chronić kapitał. Nikt z nas nie zostaje, wiecie, guru, tak? I nie ma takich osób, którym zawsze się w 100% wszystko udaje, bo tak się po prostu nigdy nie dzieje, więc ćwiczyć i dochodzić właśnie do tych swoich, do pewności siebie na tym rynku i dopiero wtedy ewentualnie właśnie rozpoczynać swoje dalsze, bardziej doświadczone przygody. Na ten moment tylko praktyka i pamiętajcie konto demo. Ale mówię, jeszcze raz podkreślam, jeszcze raz to słowo, praktyka. Dobra, dziękuję Wam pięknie za dzień dzisiejszy. Trzymajcie się i cześć.